Hej, tu Seba, zapraszam na nagranie o tym, jak wykonałem mieszadło magnetyczne. Do wykonania mieszadła magnetycznego będziemy potrzebować potencjometr do regulowania prędkości obrotów silnika, do tego sobie dokupiłem tarczkę, która mi pokazuje moc podawana na silnik. Jest to przydatne, żeby ustalić, przy jakich obrotach ma się kręcić nasze mieszadło. Do tego silniczek, taki mały, 30 mm, z wrzecionem 2 mm. Gniazdo do podłączenia zasilacza 12V. Regulator jest do 3 A, więc sugerowałbym użycie zasilacza 3 A. Dam to około 30 W. Powinno wystarczyć do rozkręcenia kolby 5-litrowej. Oczywiście obudowa razem ze stópkami, no i magnesy neodymowe, o których później powiemy. Linki do wszystkich podzespołów podam Wam w opisie filmu. Zachęcam do zajrzenia. Bierzemy się za lutowanie. Lutujemy najpierw gniazdo, teraz przylutujemy kable do silniczka. Najlepiej mieć dwa kable różnego koloru. Ja tu używam niebieski, czerwony, powiedzmy czerwony do plusa, niebieski do minusa. Taki powiedzmy teoretyczny standard. Jak polutowaliśmy, podłączamy potencjometr. Tam od spodu były oznaczenia, jak go podłączyć. Podłączyłem go zgodnie z oznaczeniami, co jak się później okazało, nie było to dobre. Tutaj możecie zobaczyć, że silnik nie działa, zaczął tylko coś tam impulsowo próbować działać. Już byłem tutaj załamany i miałem zamawiać kolejny, jednak się zmobilizowałem i pokombinowałem różne warianty połączeń kablowych i ten Chińczyk, co to składał, musiał, nie wiem, coś brać ostrego, bo po wielu tam kombinacjach wreszcie udało mi się to tak podłączyć, że zaczęło działać. Podłączenie jest takie, że dwa skrajne przewody podłączyłem do potencjometru, a czerwone połączyłem razem i wtedy zaczęło to działać poprawnie. Doszedłem do tego praktycznie metodą prób i błędów. Jak tu widzicie, różnie się zachowywał ten silniczek podczas tych testów. Ja tu użyłem do połączenia tych czerwonych przedmiotów takich termokurczliwych złączek z cyną w środku. Jest to bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie do połączeń takich właśnie kabel-kabel. Wystarczy podgrzać jakąś zapalniczką i nam się cyna rozpuszcza, zakurczają się końcówki. Jest to szczelne połączenie, nawet powiedzmy, że trwałe i wodoszczelne. Jak widzicie, ja takie mieszadło już wykonałem kiedyś. Teraz przy okazji rozwijania banku drożdży potrzebne mi jest drugie. To mieszadło było wykonane kilka lat temu, jak jeszcze magnesy neodymowe nie były tak popularne. To widzicie jakieś zwykłe magnesy. To mieszadło działa idealnie od kilku lat, cały czas się kręci, więc ta metoda na to mieszadło. Ja wiem, że są te metody używania wentylatorków, jednak ja tutaj użyłem tego silniczka i mi to też się sprawuje. Tutaj sobie pobrałem wymiary. Mam taką blachę 2 mm, z której wytnę sobie
prostokącik, w którym zrobię 3 otwory. Jeden otwór na samym środku, to powinno być w miarę dobrze wyliczone, i 2 otwory na magnesy neodymowe. Magnesy trzeba odwrotnie biegunami przykręcić. Do wycięcia użyłem Dremela, jednak trochę Dremelem mi szło opornie. Użyłem nożyc do blachy, potem to tylko wyklepałem na, powiedzmy, kowadełku, bo nożyce trochę pozaokrąglały. Dziurki wywierciłem wiertłem 2 mm, magnesy przykręciłem na zwykłe wkręty. Potem tylko obciąłem nadmiarowe, wystające wkręty. Następnie zamocowałem nasz element wirujący na silniku. Jak wspomniałem, wrzeciono jest 2 mm. Do zamocowania użyłem kleju dwuskładnikowego, epoksydowego, którym zabezpieczyłem wcześniej silnik, tak żeby klej nie przykleił mi całego wrzeciona. Nasmarowałem wrzeciono, następnie na wrzeciono nałożyłem element wirujący i jeszcze posmarowałem z 2 stron dokładnie klejem epoksydowym, dwuskładnikowym. I tak zostawiłem do wyschnięcia do następnego dnia. Następnego dnia przyszedłem już sprawdzić, wszystko działa dobrze. Element wirujący nie odpada, więc jestem zadowolony. Można by to było troszkę lepiej wyważyć, no ale nikt z tego nie będzie strzelał, nie musi być to mega precyzyjne. Ważne, żeby działało. Tak jak mówię, ja już takie coś wykonałem kilka lat temu i spokojnie mi to po kilka dni potrafi działać non-stop, mieszając 5-litrowy starter drożdżowy. No mi zależy, żeby starter drożdżowy 5-litrowy, ja tutaj mam pylon 5 cm, on jest trochę długi. Musiałem trochę pokombinować z ustawieniem wysokości, tak żeby nie blokował się pylon, a jednocześnie żeby pylon nie wypadał. Da się to wyregulować, jednak trzeba trochę pokombinować. Ja tutaj użyłem trochę podkładek, zrobiłem taką, powiedzmy, obudowę do tego silniczka, tak żeby było można ustawić na odpowiedniej wysokości, jak widzicie. Trochę kombinacji, też musiałem wzmocnić obudowę, bo się okazało, że przy 5-litrowym starterze ona się ugina i czasami się blokował silniczek. Wszystko tutaj posklejałem klejem na gorąco. Tak jak mówię, ta metoda mi się sprawdza, więc dobrze to zadziałało. Tu możecie zobaczyć, jak testuję. Udało się to zrobić, zostawiłem właściwie na całą noc kręcący się pylon na 5-litrowej kolbie, więc to działa. Tu jeszcze zamocowałem. Tu zamocowałem oczywiście gniazdo, nasz potencjometr wraz z tabliczką. Dokręciłem dosyć mocno, tak żeby się nic nie ruszało. Jeżeli chodzi o zastosowanie takiego mieszadła magnetycznego, to w piwowarstwie wiadomo, startery drożdżowe, więc to się bardzo sprawdza, ale myślę, że na przykład w wędliniarstwie robić jakąś solankę 5-litrową, można bardzo łatwo, szybko wrzucić sól i rozpuścić, czy z przyprawami, czy bez, więc to się bardzo fajnie może sprawdzać, czy robienie jakichś dodatków cukru do wina na przykład, to możemy sobie cukier rozpuścić. Takie mieszadło ma szerokie zastosowanie właśnie do rozpuszczania różnego rodzaju substancji w różnych cieczach. Polecam sobie zbudować. Jak jesteś piwowarem, to na pewno prędzej czy później będziesz robił startery. Taki starter czy takie mieszadło pomaga właśnie pracy drożdżom,
pozwala je utrzymywać w toni, zadbać o ich lepszą kondycję i lepsze namnażenie. A tak jak wspomniałem, korzystając z tego możemy też używać i w wędniarstwie, i w winiarstwie. Podejrzewam, że jeszcze milion różnych zastosowań kuchennych można znaleźć. Polecam sobie zbudować takie mieszadło magnetyczne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku korzystania z mieszadła magnetycznego nie powinniśmy używać pojemników, które są magnetyczne lub przyciągają magnes, czyli wszystkie stalowe garnki praktycznie odpadają. Należy użyć coś, co nie jest magnetycznego, na przykład szkła, i pewnie plastik będzie też ok. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!